Cześć, Cyprian Seliga. Cześć, Łukasz Markiewicz. Zapraszamy Was serdecznie do naszego nowego programu Dental Garage. Jest to program, w którym rozmawiamy o niczym innym jak stomatologii. W Dental Garage będziemy gościć i rozmawiać na temat stomatologii bezpośrednio z lekarzami dentystami, Technikami dentystycznymi właścicielami firm dystrybuujących urządzenia i technologie stomatologiczne. oraz serwisantami wszystkich urządzeń stomatologicznych. To wszystko po to, żebyście wiedzieli, co naprawdę dzisiaj dzieje się we współczesnej stomatologii. Nie tylko w gabinecie stomatologicznym, ale dosłownie od zaplecza produkcyjnego. Zapraszamy serdecznie. Dental Machines. Dental Garage. Gwoli jeszcze raz, możesz. Krótkie przedstawienie ciebie, 2 słowa. My polecimy sobie spokojnie. Rozmowa o wyzwaniach współczesnej tomografii komputerowej. Może mamy zrobione. Oczywiście to możemy pokazać, że dzień dobry, dzień dobry. Okej. Powiedz mi tylko, ile czasu jesteś stomatologiem? 18 lat? 18 lat. 18. W 2007 skończyłem studia. I bardzo szybko później chyba doktora zrobiłeś. Od razu. W 2015 obronie doktora. Zachowawczo. Niestety tak, halitoza. Śmierdząca sprawa. Ale tak wyszło. Miałem inny temat, ale musiałem zmienić. Co się stało z tą endodoncją? No, tak powiedziałem wcześniej, to kwestia przypadku. Zacząłem pracować w gabinecie, gdzie główny nurt to była endodoncja. No i z racji tego miałem pacjentów na endodoncję i tak jakoś się zasiedziałem. Okej, rozumiem. No dobrze, no, żałuję, że nie jesteś praktykiem. Czasami tak. Ja nawet wiem dlaczego. Pozostawiam to w kuluarach. Natomiast czy żałuję, faktycznie to dobrze się rozwija, bo jakby rozwój jest bardzo istotny w życiu nie tylko prywatnym, ale też jakby zawodowym. Na to też przykładam dużo uwagi do tego. Natomiast jednak stało się moją pasją. Poprzez pryzmat tego zacząłem się tym zajmować coraz częściej, zacząłem coraz głębiej wchodzić w ten temat i poznałem ludzi. Pewne możliwości pojawiały się na horyzoncie i tym sposobem stałem się endodontą. Jednym z najlepszych w Polsce, co najmniej w Polsce. Dziękuję. Chociaż twoja sława sięga daleko dalej. Bardzo mi miło. Dzień dobry, Cyprian Seliga. Witam Państwa serdecznie w programie Dental Garage. Witam Państwa serdecznie z firmą Dental Machines i firmą Bondent, dostawcą super nowoczesnych tomografów komputerowych. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana doktora nauk medycznych Mariusza Pietrzaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dobry wieczór. Wybitnego endodontę, szkoleniowca, wykładowcę, pasjonata endodoncji, ale także fotografii stomatologicznej. Według mnie, a w branży stomatologicznej poruszam się już 20 lat, no jesteś na pewno jednym z głośniejszych nazwisk polskiej endodoncji. Ale nie życzliwy. No, są różne sytuacje. Natomiast dziękuję, że znalazłeś czas między Szanghajem, Szanghajem Peru, i Peru. Atenami. To dzięki serdecznie, że tą chwilę czasu możemy Dziękuję za spędzić. zaproszenie sobie po mojej stronie. Mariusz, chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać na temat wyzwań współczesnej tomografii komputerowej, z tego powodu, że na przestrzeni 20 lat technologie nieprawdopodobnie się rozwinęły. To prawda. Ale nie tylko w endodoncji, nie, w ogóle w medycynie ogólnej, w chirurgii, w stomatologii. Bierzemy pod uwagę endodoncję, to faktycznie widać przepaść. Widać odkąd, kiedy ja zaczynałem swoje studia, kiedy ja zaczynałem swoją praktykę albo do przygody z endodoncją, z narzędziami kanałowymi, z diagnostyką, absolutnie jest diametralna różnica. Jaka jest rola tomografii komputerowej we współczesnej endodoncji? Ile mamy czasu? Można o tym mówić i mówić tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o tomografię komputerową, tomografia komputerowa jest moim zdaniem, jeżeli w moim mniemaniu, myślę, że nie tylko w moim mniemaniu, ale nieodzownym elementem naszej pracy, jeżeli chodzi o endodoncję. Nie tylko endodoncję, protetykę, chirurgię, implantologię. Można wymieniać tych dziedzin jeszcze więcej. Natomiast jeśli chodzi o stricte samą endodoncję, w mojej praktyce najczęściej muszę się zmierzyć z bardzo trudnymi przypadkami,
kiedy już przychodzą pacjenci, kiedy mówią, że albo ja, albo ekstrakcja, trochę mnie to stawia na takiej wygranej pozycji, bo mam trochę tutaj łatwiej, albo też trudniej, bo wtedy mam też tą odpowiedzialność w swoich rękach i muszę postawić prawidłową diagnozę i postarać się ten temat i problem rozwiązać jak najlepszy i na krótszy sposób. I tomografia bardzo pomaga przede wszystkim w diagnostyce, ale nie tylko. Też tomografia pozwala w bardzo łatwy sposób, obrazowy sposób wytłumaczyć pacjentowi, jaki jest problem, jakie mogą być implikacje, co mogą być powikłania, co może się powiedzieć, jakie są rozwiązania tego problemu. Czy można powiedzieć, że tomografia komputerowa, obrazowanie 3D w tej formie radykalnie zmieniło dzisiejszą stomatologię? Myślę, że absolutnie moim zdaniem absolutnie tak. Można w bardzo prosty sposób zobrazować sobie dodatkowy kanał, no, nazwijmy je dodatkowe kanały, czy perforacje, czy może nie jest to jedynym minusem akurat tomografii komputerowej, też muszę o tym powiedzieć, niestety, że jest to najlepsza diagnostyka do złamanych narzędzi. W tym wypadku ta tomografia się nie sprawdza dość często, natomiast w większości przypadków faktycznie tomografia rozwiązuje bardzo dużo problemów. Zmiany okołowo-szkółkowe można sobie łatwo też pacjentowi pokazać, w jaki sposób nasze działania przyniosły rezultat, czyli po prostu możemy porównać tomografię przed leczeniem i po leczeniu po 3-4 miesiącach, kiedy widzimy, że te zmiany ewidentnie się goją. My to wiemy, natomiast pacjent musi to zobaczyć, żeby mu wytłumaczyć, że nasze działania były prawidłowe. Czy obrazowanie tomografii stożkowej powinno być protokołem stosowanym przy każdym pacjencie? To jest, w mojej praktyce, jak powiedziałem wcześniej, jest stosowane na co dzień praktycznie przy każdym pacjencie, ponieważ, jak powiedziałem, to jest, wspomniałem już na ten temat, że do mnie pacjenci trafiają z konkretnym już trudnym zadaniem. Więc żeby móc pomóc pacjentowi, muszę mieć pełną diagnostykę, żeby w miarę jak najszybciej sposób to rozwiązać ten problem, wiedzieć, jaki problem jest do rozwiązania i jakie są też jakby prognozy tego, czy faktycznie jestem w stanie jeszcze coś z tym podziałać, czy już jednak raczej nie. Okej, czyli tomografia, endodoncja, ale oczywiście zastosowanie tomografii komputerowej stożkowej jest zdecydowanie szersze. To nie tylko endodoncja, obrazowanie endodoncji. Jeżeli chodzi o implantologię, bardzo szeroko to jest, myślę, że to nie tylko badanie tego ilość kości, czy na szerokość, na grubość i tak dalej. Natomiast tutaj też ma duże znaczenie, to jest, wspomniałeś o Szanghaju. Ja byłem w sierpniu w Szanghaju właśnie i też miałem przyjemność zobaczyć, jak działa AI wbudowany do software'u tomografii komputerowej. I to było coś naprawdę nieprawdopodobnego, ponieważ chociażby pokazuje, jaka jest w miejscu, gdzie chcemy wstawić konkretny implant, pokazuje nam jakość kości, gęstość kości i pokazuje nam dokładnie na implancie, czy ten implant dokładnie będzie tam, czy to jest dobre miejsce do tego implantu, dokładnie, czy będzie objęty kością, jak silnie będzie tą kością objęty, czy jest możliwość tego implantacji dokładnie w tym miejscu, czy jednak trzeba to przesunąć i tak dalej, więc absolutnie AI zrobiło tu niesamowitą pracę. No właśnie, bo się zastanawiam właśnie, na ile AI, czyli sztuczna inteligencja w tomografii komputerowej to jest tylko gadżet, a na ile rzeczywiście realne wykorzystywanie mocy przerobowych sztucznej inteligencji. Też tak myślałem, dopóki nie pojechałem do Szanghaju. Natomiast nie jestem wielkim fanem i zwolennikiem AI ogólnie, bo jest to też przerażające w obecnych czasach, w jakich czasach żyjemy. Natomiast faktycznie w tych aspektach, jeżeli chodzi o tomografię komputerową, robi to niesamowite wrażenie. Nie tylko wrażenie, ale to pokazuje, jak daleko technologia poszła do przodu i jak technologia może wesprzeć naszą praktykę codzienną. Wspomniałeś o Szanghaju, o Chinach. Wiele się zmieniło tak naprawdę, jeżeli chodzi o chińską technologię, chińskie urządzenia, bo do pewnego momentu urządzenie chińskie, technologia chińska to był synonim czegoś nie do końca doskonałego. Podrób. Dokładnie tak podrób. Przepraszam. Natomiast ja sam osobiście z technologią chińską, którą my dystrybuujemy do gabinetów stomatologicznych, my już widzimy, że to są naprawdę świetne urządzenia. Jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o tomografię komputerową? I współpracuję z chińskimi firmami już od dłuższego też czasu, z firmą Bonden notabene też, gdzie jestem opinion liderem tej firmy, natomiast też narzędzia maszynowe do opracowania systemu kanału korzeniowego, natomiast jakby mówiąc stricte o samej tomografii komputerowej, naprawdę zobaczyłem niesamowity postęp w technologii. Oprócz tego, że pokazuje nam o implantologii, gdzie możemy postawić ten implant czy endodoncję, może nam wygenerować cały raport na podstawie samej panoramy. Tak naprawdę może wygenerować nam tomografia komputerowa raport o tego, gdzie będzie próchnica, gdzie jest narzędzie kanałowe, gdzie jest zmiana kołowierzchołkowa, jakie są prognozy, generuje nam to w ciągu dokładnie
10 sekund generują cały protokół i to jest taki też idealny, moim zdaniem, sposób, taka możliwość do rozmowy z pacjentem. Co się dzieje, co możemy, jaki stan jest obecny i jakie są prognozy, jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków, jeżeli chodzi o żadne leczenie w konkretnych przypadkach, to tomografia komputerowa też nam wygeneruje step by step przez około 4 lat, jakie będą tego konsekwencje. Wcześniej tego nie można było robić, jeżeli chodzi o demografię. Nie, to jest właśnie coś, co naprawdę otworzyłem szeroko oczy i mówię, może dla nas jako praktyków, jako dentystów nie jest to, bo sami wiemy do końca, jak to się skończy. Natomiast pacjenci mówią, no, pan za chwilę tego zęba straci, albo będzie się rozchwieje, albo cokolwiek. Pacjent mówi, no okej, no ale widzimy takie oczy trochę nie za bardzo, że wiemy, że tam nie do końca pacjent rozumie, o czym rozmawiamy, bo używamy może terminologii odpowiedniej i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o pokażemy pacjentowi na podstawie tej tomografii i obrazowo dokładnie tomografia nam ten raport wygeneruje, to jest niesamowite dla pacjenta. Brzmi niesamowicie tak naprawdę, bo sięgamy gdzieś, gdzie wzrok nie sięga. To prawda. Jeżeli rozmawiamy o tomografii współczesnej, obecnej tomografii stożkowej, to chyba także wiele zmieniło się, jeżeli chodzi o przystępność tych urządzeń. Także jeżeli chodzi o koszty oceny. Jest jakby popyt wzrasta w miarę jedzenia, natomiast faktycznie w przeszłości prowadzę tych szkoleń też po Polsce sporo, nie tylko w Polsce, też za granicą, jak też wspomniałeś. I dość często był to problem dostępności nie tylko dla lekarzy, ale dla pacjentów, dostępności tego, ponieważ chodzi o koszta. I w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że technologia się rozwija, mamy coraz większej możliwości i daje nam coraz więcej możliwości, to jeszcze ceny idą w dół. To też jest, myślę, że przyjemne dla nas tak naprawdę i daje nam więcej możliwości współpracy z pacjentem i rozwiązania więcej problemów, ponieważ dość często pacjenci przychodzili i jeżeli mieli zapłacić za tomografię komputerową X, to jednak dość często myśleli, może rozważali to, żeby ten po prostu usunąć. A jak wiemy, ten temat można w bardzo łatwy sposób rozwiązać po prostu. Rozumiem. Jeżeli jest klinika, są lekarze, jest właściciel kliniki, który myśli rzeczywiście o obrazowaniu pacjentów przez tomografię stożkową, z jakimi tak naprawdę wyzwaniami musi się mierzyć? Albo może najpierw zacznijmy od wyzwań, później może o barierach byśmy chwilę porozmawiali. Czyli co trzeba zrobić, żeby to zainwestować, co trzeba potrafić? Wyzwania. Jeżeli chodzi o wyzwania, przede wszystkim trzeba chcieć. Jak powiedziałem, że rozwój jest bardzo istotny. Jeżeli lekarz nie ma ochoty na rozwój, to myślę, że to temat będzie zamknięty jak człowiek. Natomiast coraz bardziej się cieszę, coraz więcej widzę lekarzy młodych, ambitnych, takich żądnych wiedzy i żądnych rozwoju, co bardzo jest jakby koi moje serce i bardzo podoba mi się to, że ludzie lgną do tego i potrzebują też tego, bo wiedzą, że to działa. Żeby się z tym zmierzyć, trzeba chcieć, tak powiedziałem wcześniej. Natomiast drugi krok, myślę, że trzeba po prostu się z tym pobawić. Czyli po prostu trzeba pojechać jakieś szkolenie, zobaczyć jak to działa, zapoznać się z tym sprzętem, poznać software, bo też trzeba wiedzieć, jak się tym posługiwać, jak to odczytywać. Są też artefakty, żeby tego nie pomylić, jak odczytu, żebyśmy nie pomylili zmiany kołyszówkowej na przykład z otworem brudkowym, taki konkretny przykład chociażby. Więc myślę, że przede wszystkim szkolenie, a później już w konsekwencji zakup. Zakup jest o tyle łatwy, że to, o czym rozmawialiśmy zresztą, te ceny są zdecydowanie bardziej przystępne i to nie tylko urządzeń chińskich, ale także innych producentów. Ta technologia coraz jest bardziej łatwiejsza. Tomografia komputerowa, klinika. Mamy już to urządzenie u siebie. Czy można coś powiedzieć na temat modelu biznesowego, w którym mieści się tomografia stożkowa? Bo stomatolodzy często są także biznesmenami. Oni prowadzą kliniki, oni są menadżerami. Czy to w jakiś sposób może się, kolokwialnie rzecz mówiąc, spinać także finansowo? Absolutnie myślę, że tak, ponieważ jeżeli kupimy tomografię komputerową, przede wszystkim nie musimy pacjenta odsyłać na zewnątrz, żeby tą tomografię zrobił w innym miejscu. Dość często są to punkty, które są z sensu stricte same do tomografii, do wykonania zdjęć tomografii komputerowej, ale niestety czasami są to też gabinety, znaczy lekarz odsyła do innego gabinetu, żeby to zdjęcie wykonał. No i wtedy ten pacjent już po prostu ginie gdzieś w otchłani tego miasta. A jeżeli mamy tą już tomografię u siebie, ten pacjent u nas zostaje, możemy zrobić pełną diagnostykę, możemy pacjentowi opowiedzieć dokładnie na podstawie chociażby tego wygenerowanego protokołu, opowiedzieć jaki jest protokół leczenia, jaki mamy plan leczenia na to i wtedy spokojnie z pacjentem omówić cały plan leczenia i przystąpić do działania. Tomografia jest technologią, którą można łączyć z innymi technologiami obrazowania? Ze skanerami wewnątrzustnymi,
O, to ciekawe pytanie. Z RTG? Z To ma RTG sens? No nie, bo to jest zastępcze tak naprawdę. Absolutnie nie. No, nie ma sensu. Wykonujesz czasem też punktowe, takie dodatkowe, właśnie jakby też wspomniałem też o złamanych narzędziach, jednak RTG to RVG jest jednak jeszcze nie, no jest lepszym sposobem diagnostyki, jeżeli chodzi o złamane narzędzia. Natomiast czy jest sens robienia jeszcze RTG, RVG? Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Tym bardziej, że tomografia pokazuje nam absolutnie wszystko, co potrzebujemy do naszego działania, więc dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, które może być. Holistyczne leczenie. Robi się zdjęcie tomografii stożkowej, no i w tym momencie może się okazać, że no widać coś więcej. Generalnie zawsze widać coś więcej, no ale można się spotkać z jakimiś przypadkami, gdzie jeżeli ciebie na przykład interesuje endodoncja, no ale gdzieś tam w ciele coś się może pokazać. Czy też zwracasz na takie rzeczy uwagę? Niestety tak. Niestety albo stety. Bo się śmieję, nawet pacjenci niektórzy się śmieją ze mnie, że nie lubią mnie laryngolozy, bo też często wykrywam zmiany jakichś w zatokach szczękowych albo zatokach przenosowych i wtedy później na mnie psioczą, że Pietrzak znalazł to czy tamto. Natomiast to jest prawdą, to nie jest hipokryzja, faktycznie tak faktycznie to jest. I faktycznie dobrze jest, jak lekarz jest wyedukowany i potrafi zrzeć tomografię, dlatego nawiążę jeszcze raz do tego, że dobrze jest przejść szkolenie na podstawie konkretnego software'u, żeby wiedzieć, co różnicować z czym, czy zmiany w kości, czy jakieś zębiniaki, czy jakieś zmiany nowotworowe, żeby być żeby być szerzej otwartym, a nie tylko skupić się na pojedynczej dziedzinie. Czyli jak czytamy taki obraz tomografii komputerowej, zwracamy nie tylko na zmiany kołyszówkowe, tylko na złamane narzędzia, na zmiany właśnie w kości, na zatokach szczękowych, na stawy skroniowo-żuchwowe, także musimy, tak jak powiedziałeś, holistycznie zwrócić uwagę na czytać takie zdjęcie holistycznie. Mam wrażenie, że wtedy odpowiedzialność lekarza jest bardzo duża, albo zwiększa się co najmniej. Absolutnie. Znaczy, w ogóle lekarz ma dużą odpowiedzialność. No tak. No, oprócz tego zakresu jeszcze jest większa odpowiedzialność. Natomiast uważam, że faktycznie trzeba szerzej otworzyć, żeby swoją głowę nie skupiać się tylko na poszczególnych konkretnych szczegółach, tylko spojrzeć na to zdjęcie trochę szerzej, ponieważ ten problem czasami pojedynczy wynika z większego problemu, więc żebyśmy wiedzieli, jak ten problem rozwiązać i na to spojrzeć szerzej, więc my może mamy łatwiejszy plan leczenia, a tym samym pacjent, jeżeli odczuwa to, że lekarz wie, jak to czytać, potrafi z nim omówić to leczenie i jest otwarty na rozmowę z pacjentem, potrafi chwilę spędzić na ten czas z pacjentem, żeby mu to wytłumaczyć, pacjent bardziej jest chętny do współpracy z takim lekarzem, więc to tym bardziej powoduje to, że przywiązuje się do tego lekarza, a nie idzie gdzieś indziej. Chciałbym na chwilę wrócić jeszcze do Szanghaju. Ja też. To na początku zaczniemy od technologii. Intryguje mnie to, ale mam pytanie, jeżeli odwiedzałeś już fabrykę tomografów komputerowych, Tak. co ciebie najbardziej zaskoczyło w porównaniu chociażby z naszą kulturą technologiczną europejską? To jest dość ciekawe pytanie. Myślę, że nie różni się niczym. Faktycznie byłem w tych fabrykach i mikroskopów, i tomografii komputerowych tam w Szanghaju i też w Polsce. Natomiast uważam, że faktycznie rozwój technologiczny w Chinach jest naprawdę dość spory. I to widać, lądując już na Chinach, to widać już na co dzień, nawet na codziennym życiu tak naprawdę. Natomiast biorąc pod uwagę jeszcze takie aspekty z sensu stricte tomografii komputerowej, naprawdę przykładają dużą wagę do jakości tego sprzętu, które tam produkują i do certyfikacji, które później wiadomo, że niestety na europejski rynek jest dość cięższy, więc sam doskonale wiesz, że niektóre produkty jeszcze czekają na certyfikację, ale to, że te certyfikacje przychodzą, świadczy o tym, że jednak ten sprzęt jest dobrej jakości. No tak, właśnie to jest to niesamowite, o czym także mówiliśmy, że ta technologia się rozwija i że przyjaciele z Azji robią rzeczy, które kiedyś nie mieściły się w głowie. Ja mam generalnie wrażenie takie, że my trochę w Europie zaczęliśmy się zatrzymywać albo spoczywać na laurach, nie mówiąc o tym, że bazujemy także na mikroprocesorach z Azji. To jest szalone. Bierz pod uwagę, że motoryzacja to jest, rozpędziła się niesamowicie, jeśli chodzi o rynek azjatycki. To jest szalone. Totalnie prywatne pytanie, Tak. związane z Szanghajem. Tak. Co ci się spodobało tak naprawdę w Szanghaju, w Chinach? Byłem oszołomiony, zaskoczony czystością i ciszą. O. Jest to 30-milionowe miasto, porównuję do Delhi, w którym byłem też tam pod koniec zeszłego roku, gdzie jest 24 miliony ludzi, tu jest 30 milionów ludzi i tu nie widać ludzi na ulicy. Miasto jest ciche, byliśmy w takiej francuskiej dzielnicy, takiej jednej z najlepszych dzielnic we Francji, co prawda 21. Nakręciłem film, później ci pokażę. Jest cisza. Nie było ani jednej osoby na ulicy i było cicho. Jakbyś był w jakimś lesie
obok tej Bydgoszczy. Niesamowite. To jest nieprawdopodobne. Odwiedziłeś jakiś chiński gabinet stomatologiczny? Nie miałem okazji. Niestety byliśmy tak bardzo zablokowani, jeśli chodzi o terminy i zajęci pracą, że niestety nie, dlatego mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę w najbliższym czasie. Że nie zawodowo, to chociaż prywatnie. Rozumiem, czyli kraj się spodobał. Znaczy kraj, no ze względu na Miasto, Szanghaj tak naprawdę. tak, kraj jest ekstremalnie Ale wielki. to, absolutnie tak, pytałem też tubylców, czy zwiedzili już całe Chiny, jednak jest to nie do ogarnięcia. Także to jest naprawdę dość wielki kraj i ma dość dużo do zaoferowania, więc ma tam chyba 4 czy 5 stref czasowych, więc jest to zwiedzać. No, zdecydowanie tak. To nie tylko bardzo ciekawa zawodowa wycieczka, czy wycieczka, nawet podróż tak. wyprawa, tak, Tak, ale rzeczywiście chwila być może na to, żeby spotkać się z inną kulturą, z inną technologia, no, bardziej zaawansowana. Jest to inna kultura, zdecydowanie jest to inna kultura. Dość często byłem w Azji, ale bardziej w Tajlandii, na Filipinach czy w Kambodży. Natomiast w Chinach byłem pierwszy raz i jest to naprawdę kraj, który warto eksplorować, warto zwiedzać i myślę, że to zrobię chyba jakiś dobry PR dla Chin. Natomiast absolutnie byłem bardzo niezaskoczony, faktycznie dużo podróżuję i póki co zrobiło dla mnie to jeden z większych wrażeń. Za chwilę wylatujesz do Peru, później chyba za niedługą chwilę będą Ateny. Co tam będziesz robił? W Peru mam w Limie, jest Endolima, konferencja, 10. Międzynarodowa konferencja w Limie. Zostałem tam zaproszony na wykład. Fajnie, bo też spotkałem swoich też przyjaciół, wykładowców z Włoch, chociażby Nicola Grande czy Filippo Cardinali. To też jest taka fajna możliwość do spotkania się chociaż w takim zakresie. Natomiast tam mam właśnie 2 wykłady. Jeden mam dla lekarzy na duży forum, później mam też wykład dla studentów stomatologii i mam też hands-on, czyli taki warsztat z mikroskopami i z narzędziami maszynowymi do opracowania systemu kanału żołnierzowego. Później zostaję sobie trochę na Machu Picchu, no ale wracam 12 i 15 wylatuję do Aten. Podobna historia, podobne szkolenie? Styl Italiano, tam jest Styl Italiano, konferencja Endodontics i tam też mam wykład z moim serdecznym przyjacielem Gerasimusem z Aten i tam mamy wspólny wykład. Coś o demografii będziesz mówił? Czy... W Limie, tak? Ale w Atenach trochę na to nie mamy czasu, tam jest sensu stricte, mamy tylko tam 40-minutowy wykład, więc tam się skupimy tylko na samej esencji. Powiedz mi, chciałem ciebie zapytać na początku myślałem o tym, że zapytać ciebie o taki najbardziej ekstremalny przypadek stomatologiczny, który spotkałeś, ale chyba zapytam ciebie o najbardziej ciekawy przypadek, który wspominasz do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o endodoncję, może w połączeniu z obrazowaniem. O Jezus, mam taką listę. Tych przypadków naprawdę sporo, ponieważ zajmuję się głównie trudnymi przypadkami. Więc kiedyś w jednej gabinecie też powiedziałem, że muszę chyba zrezygnować z współpracy, bo nie mam pacjentów naprawdę, ale pani powiedziała, no bo panie doktorze, ale nie mamy takich trudnych przypadków, że pan dawać. A ja powiedziałem, ale powiem panie Demicy, że z prostymi też sobie daje radę. Natomiast, już tak mówiąc też szczerze, lubię pokazywać przypadek, który też ma u siebie na prezentacji, też będę go pokazywał w Limie i w Atenach, o dużej bardzo perforacji, gdzie pacjentka miała 72 lata, i przyjechała faktycznie 300 km do mnie do gabinetu i nie chciała wyjść z gabinetu, dopóki nie pomogę. Rokowania były bardzo złe. Zrobiłem też tomografię komputerową, pokazałem pacjentce, jakie są rokowania, że tak naprawdę tam poszło wszystko nie tak. I widzę małe szanse, żebym cokolwiek mógł zmienić w tej sytuacji. Usiadł z torebką na kolanach, powiedział, że nie wyjdzie z gabinetu, póki jej nie pomogę. No więc musiałem to wziąć, zakazać rękawy i się podjąć tego tematu. Rzuciła mi rękawicę na podłogę, więc ją podniosłem. No i zająłem się tym przypadkiem. Zrobiłem perforację, przeleciałem zęba kanałowo i teraz jest chyba 6 czy 7 lat po zabiegu. Pacjentka funkcjonuje bardzo dobrze, ząb się sprawdza. Obiecałem zawsze darmową kawę, będzie przyjeżdżała i cały czas z tego korzysta. Nieprawdopodobne, ale determinacja pacjentki... Naprawdę, nie miałem na to siły. Czyli można po prostu ciebie pewną siłą argumentów przekonać do tego, żebyś leczył pacjentów. Tak. To bardzo lubię. Widzę endodoncję z jednej strony, z drugiej strony widzę implantologię, jeżeli chodzi o tomografię komputerową. Tak. Czy w pewnych momentach mogą to być dziedziny, które się wykluczają? Czyli ktoś widzi endo, konieczność zrobienia endo, a mówi, no dobra, to będzie implant. Zawsze się śmieliśmy na studiach, że diagnostyka zależy od tego, do kogo trafisz. Periodontolog będzie leczył kieszonki dziąsłowe, albo kiretarz, endodonta będzie leczył kanałowo, a chirurg, no co, implant. No tak. Natomiast też się śmiejemy, że jednak endodoncja to jest taki wstęp do implantologii. Że jednak gdzieś tam bardzo też
chyba śmieszy mnie, taki nurt kiedyś tam powstał właśnie, że endodoncja zabija, że to jest rakotwórcze i tak dalej, więc jakby bardzo z tym lubię polemizować, bo mam chociażby w swoim portfolio, nie wiem, setki tysięcy już chyba zębów, które przeleczyłem kanałowo i funkcjonują, więc mogę z tym naprawdę na argumenty polemizować. I czy implantologia i endodoncja czy się uzupełniają. Myślę, że jak pacjent przychodzi do endodonty, to tak ucieka trochę przed implantami. Natomiast faktycznie implantacja jest czasami też nieodzonym elementem i czasami też trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. I dość często też się tak zdarza, znaczy dość często na całe szczęście nie, ale są przypadki, kiedy faktycznie mówię, że jednak muszę odpuścić i w tym wypadku nie widzę szans na dobre rokowanie i wtedy jednak z czystym sumieniem i z pełną szczerością do pacjenta raczej wolę powiedzieć, że jednak sugeruję bardziej implantację, aniżeli walkę na siłę, nie tylko finansowo, ale czas poświęcony, no i jakby warunki ekonomiczne też są dość istotne, żeby jednak zachęcam bardziej do implantacji, więc trzeba wiedzieć, jakby kiedy odpuścić po prostu. No, to takie typowe, to nawet może nie typowe, ale po prostu takie normalne podejście do danego przypadku według swojej wiedzy, według swoich możliwości, żeby określić, co w tym momencie się dzieje. Bo rzeczywiście inaczej chyba nie można. Możliwości myślę, że mam dość spore, natomiast chodzi o to, że są przypadki, kiedy po prostu już nie rokują, więc jakaś resorpcja wewnętrzna, resorpcja przenikająca, są takie przypadki, które są zewnętrzne, bardzo zaawansowane. Po prostu już te zęby nie rokują, więc inwestycja tego zęba 2, 3, 5 tysięcy i usunięcie tego zęba za pół roku, za rok. Myślę, że z większą szerością wolę pacjentowi powiedzieć, że lepiej go usunąć z ekonomicznego punktu widzenia i jakby też medycznego i w tym wypadku akurat niestety sugeruję bardziej implantację. Poruszyłeś ciekawy temat, bo poruszyłeś temat tego, że niektórzy pacjenci sądzą, i to są głosy, które rzeczywiście pojawiają się gdzieś w eterze internetu, endodoncja szkodzi, że jest rakotwórcza, że wpływa tak naprawdę źle na zdrowie całe człowieka. Ogólnie, Tak. Możesz rozwiać tę wątpliwość? Rozwijam z każdej osobie, z którą rozmawiam. Natomiast jest taka encyklopedia medyczna PubMed. Myślę, że tam bardzo warto sobie zobaczyć, można sobie zobaczyć i sobie sprawdzić, jak dużo przypadków sprawdza się w endodoncji i jak to działa. Jeżeli chodzi o ten nurt, właśnie nie wiem, skąd on się tak naprawdę wziął, ten nurt i czemu ma służyć. Myślę, że są płaskoziemcy, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, natomiast jakby są też płaskoziemcy i też myślę, że jest taki nurt właśnie, że uważa, że endodoncja jest rakotwórcza, że zabija, żeby sieje zarazki, że te materiały, które są stosowane do wypełnienia kanałów też nie robią nic dobrego w organizmie, a nawet wręcz przeciwnie. Myślę, że odsyła napadu do PubMedu. Tam jest wiele publikacji, miliony publikacji, które świadczą o tym, o dowodach tego, że jednak są to materiały biokompatybilne, tym bardziej też w dobie teraz biomateriałów, które są już porównywalne z implantami, jeżeli chodzi o 3. stopień biokompatybilności z organizmem, z tkankami organizmu, więc tu naprawdę można się przebijać na argumenty i czasami, tak powiem, nie wiem, skąd się wziął ten nurt. Natomiast fajnie, że takie nurty też powstają, bo można łatwo polemizować i to też jest być może jakiś taki jakby strzał w tyłek, żeby się rozwijać, żeby po prostu też może bardziej uświadomić pacjentów, może żeby to wyjść do pacjenta z większą informacją, żeby pacjent się nie musiał bać, żeby się nie był przerażony czytając właśnie takie banialuki, mówiąc wprost. No tak, tym bardziej, że endodoncje i leczenie kanałowe, zalety tego leczenia są potwierdzone wieloma, to o czym wspomniałeś, pracami naukowymi. To nie jest coś, co się wzięło znikąd. A pogłoski, że endodoncja szkodzi, są po prostu często zwykłymi pogłoskami niepotwierdzonymi żadnymi. Znikąd, tak. Dokładnie tak. Czyli to też jest tak uważam. Ale... Ach, no to jest, że tak, jesteśmy w takim świecie, a nie innym. Pytanie o tomografię. Czego nie można zobaczyć? Jakie są takie bariery finalne? Mur. Masz zdjęcie, zobrazowałeś pacjenta i mówisz, no kurczę, chciałem zobaczyć coś jeszcze więcej. Co to może być? Nie wiem, czy może coś więcej zobaczyć niż tomografii komputerowej, bo to jest już taka metoda diagnostyczna, która jest
najbardziej uniwersalna, ale też pełna. W sensie taka, że już więcej informacji myślę, że w obecnych czasach wyciągnąć nie możemy. Oczywiście możemy tu uzupełnić o rezonans i tak dalej, natomiast jakby o taką samą stricte, jeżeli chodzi o tkanki twarde, no to tomografia jest najlepszą metodą diagnostyczną. Jedynym obwarowaniem, które też myślę, że jakby w naszym takim świadku endodontycznym mówimy, to jest niestety to, że faktycznie, jak powiedziałem już też wcześniej, nie zawsze pokazuje, nie mówię, że w ogóle, ale że nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać złamane narzędzie w środku kanału. Tym bardziej jak robimy to pełne łuki, czyli robimy górę-dół, żuchwę i szczękę, to jednak przy takim dużym obrazowaniu taki mały fragment, nie wiem, 1,5 mm narzędzia gdzieś ginie w otchłani tej tomografii i nie zawsze można to zdiagnozować. Nie mówię, że nie zawsze, ale dość często jest tak, że gdzieś to jest pomylone, więc wtedy faktycznie to jest dobrze uzupełnić to o zwykłe zdjęcie RVG. Jesteś super praktykiem stomatologicznym, endodontycznym. Nie jeden przypadek jest za tobą. Nie jedno zdjęcie, nie jedno obrazowanie tomograficzne widziałeś. Jak to się będzie dalej rozwijało? W którym według ciebie kierunku to będzie szło? Naprawdę bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tego nawet inżynierowie z tomografu nie wiedzą. Natomiast myślę, że faktycznie to AI robi bardzo dużo dobrą robotę i myślę, że nie każdy może będzie chciał z tego korzystać i nie każdy będzie się skłonny pokusić o taki zakup. Natomiast jeżeli mogę rekomendować faktycznie, bo tomografia nie jest tylko dla nas jako lekarzy. Jak powiedziałem też wcześniej, wielokrotnie to powtarzam też na szkoleniach, że tomograf służy nam też do konwersacji z pacjentem, bo to jest, myślę, też istotna rzecz, żeby pacjentowi wytłumaczyć problem, żeby wytłumaczyć mu, jaki jest przypadek, jakie są rokowanie, jakie jest rokowanie, jakby jak możemy ten temat rozwiązać. Czy w ogóle jesteśmy w stanie ten temat rozwiązać, a jeżeli nie, to dlaczego? A jeżeli jesteśmy w stanie rozwiązać, to też pokazać pacjentowi drogi albo różne plany leczenia i wtedy pacjent łatwiej jest w stanie nas zrozumieć, nasz przekaz, bo dość często, jak już siedzimy z pacjentem, to gdzieś tam się zapominamy i te wszystkie, tutaj resorpcje, tutaj tego, perforacja, a pacjent się aha. No i co mam podpisać? Więc fajnie jakby wiedział, żeby później pacjent jest naprawdę wdzięczny. Jak siedzimy, obrazujemy to i rozmawiamy z pacjentem, to pacjent jest naprawdę wdzięczny i w tym pamiętam, że bo nikt mi o tym wcześniej nie wytłumaczył. Teraz wiem, dlaczego przyszedłem tutaj i wiem, dlaczego, nie wiem, muszę nawet zapłacić taką kwotę, ale teraz wiem, dlaczego. Dopiero się dowiedziałem, jaki problem mam. Tak naprawdę ciekawą rzecz poruszyłeś, bo pacjent, lekarz, często w oczach pacjenta lekarz to jest tą osobą, która bierze ogromne pieniądze za leczenie, jakkolwiek by nie powiedzieć. Oj tam. Ale ja mam pewną świadomość, bo my od wielu lat dostarczamy technologię do gabinetów stomatologicznych, klinik, wyposażamy lekarzy, dentystów, mikroskopy, tomografy, skanery wewnątrzustne, masa sprzętu. I tak naprawdę ty jako klinicysta, jako praktyk, my jako dystrybutorzy, dostawcy sprzętu, jako ten support techniczny, my wiemy, jakie są koszty tej technologii. Według mnie stomatologia jest dziedziną najbardziej kapitałowo-chłonną, jeżeli chodzi o inwestycje i stąd, no, cokolwiek by nie powiedzieć, ta cena leczenia komercyjnego jest taka, a nie inna. Niestety taka jest prawda. Niektórzy pacjenci, większość pacjentów nie potrafi zrozumieć. Znaczy tak naprawdę to, co powiedziałeś, to jest rzecz, ale jeszcze w tym wszystkim endodoncja jest najbardziej kapitałochłonna, jak to ładnie ująłeś. Niestety to jest dużo sprzętu, który musimy jednorazowego, który używamy raz i musimy go wyrzucić. I pacjent nie wie, dlaczego tak dużo płaci. Za koronę przyjdzie, zapłaci X. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie kanowe, jednak faktycznie te koszty są dość niezrozumiałe. No i to jest jeszcze jeden czynnik, chyba główny tak naprawdę. Nauka, praktyka, ciągłe edukowanie się, czyli czas, który wy jako lekarze poświęcacie na to, żeby naprawdę jak najlepiej leczyć pacjentów. I tego nie widać. To dopiero widać tutaj w momencie zabiegu, ale to tylko wy wiecie, ty wiesz jako osoba, która już jest wykładowcą szkoli, ogrom lekarzy, ile to nakładu pracy wymaga, żeby lekarz rzeczywiście był tym dobrym fachowcem, dobrym lekarzem, wykonując swoją pracę z pacjentem. Robię to dopiero 18 lat i mam nadzieję, że w końcu kiedyś zacznę robić to dobrze. No, proszę ciebie, no naprawdę. Czytałem o tobie w internecie. Super specjalista, rewelacyjny praktyk. No, same superlatywy, naprawdę. Nie czytałeś komentarzy o sobie? Czy? Nie czytam. Ja czytam. To podeślij. Mariusz, stomatologia równa się technologia. Tomografia komputerowa też jest technologią. Tak podsumowując naszą rozmowę, ja chyba odpowiadam na to pytanie, ale czy jest jakaś inna droga tak naprawdę oprócz stomatologii łączonej z technologią?
Myślę, że to jest najlepsza wypadkowa, najlepsze uzupełnienie jednej i drugiej strony tak naprawdę, więc myślę, że może być super praktykiem, ale jak nie wiesz, z jakim problemem ma się zmierzyć, to niestety nie rozwiążesz wszystkich problemów i możesz mieć super technologię, a ją żyć i używać, to też będzie spali na panewce. No tak, to jest prawda. Tak naprawdę można naszą rozmowę podsumować tym, że stomatologia nieprawdopodobnie rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat, włącznie z tomografią komputerową, która stała się bardzo przystępna już na dzień dzisiejszy To prawda. dla lekarzy. To mnie bardzo cieszy tak naprawdę i myślę, że na tym jeszcze inżynierowie nie poprzestaną. Myślę, że będzie cały czas ten rozwój szedł w tym kierunku, to mnie też bardzo cieszy. Natomiast bardzo mi cieszy to, że tak powiedzieć, jest bardziej przystępna, co dla nas, jak lekarzy, a tym samym dzieje się to bardziej przystępne dla pacjentów, a to jest chyba najważniejsze, żeby rozwiązać i leczyć pacjentów, bo w sumie o to chodzi. Ja rozumiem. Słuchaj, bardzo tobie dziękuję za czas, który poświęciłeś nam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Świetnie się z tobą rozmawia. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszą rozmową tam także sceptyków tomografii komputerowej albo tych, którzy mieli wątpliwości do tego, żeby rzeczywiście zacząć zajmować się takimże obrazowaniem w swojej codziennej praktyce. Jedno zdanie od ciebie tak naprawdę może zachęcające, podsumowujące. To, co chciałbyś, taką jedną myśl. Ja proszę o trudną rzecz. Proszę o trudną rzecz teraz. Proszę, żebyś może nawet wyraził samą głęboką myśl stomatologiczną i zachęcił. Slogan reklamowy. No coś tu rodzaju, tak. Na koniec, na finał. Myślę, że all in tak naprawdę, więc jeżeli mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, że jeżeli mamy super technologię, mamy dobry sprzęt, warto zaufać. Myślę, że też wschodniej technologii tak naprawdę już teraz i myślę, że nie mają się czego wstydzić, a myślę, że powoli to my mamy zacząć się czego wstydzić. A jeśli chodzi o technologię, to naprawdę zachęcam, żeby lekarze z tego stosowali i pamiętajcie, że grunt to dobro pacjenta, a dobro pacjenta to jest poprzedzone dobrym sprzętem i naszym rozwojem, nauką. Także zachęcam was do rozwoju i do korzystania z nowinek technologicznych, a tutaj już lepszych już nie da. Mariusz, bardzo, bardzo sobie dziękuję. Dziękujemy Państwu i życzymy wszystkiego, co dobre w stomatologii i technologii. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dental Garage, Dental Machines, Bondent. Dr. Mariusz Pietrzak, Cyprian Seliga. Cześć. Do zobaczenia.